Dzień dobry. W końcu cieplejsze dni i można wyjść do ogrodu i popracować bez narażenia na przeziębienie. Są dni, które, tak jak dzisiaj, w ciągu dnia jest bardzo słonecznie i ciepło i można bez czapki, ale są też dni, gdzie jest trochę chłodniej, ale można już pracować. W nocy temperatura spada poniżej -4, poniżej zera i jest dość zimno, ale na szczęście w ciągu dnia temperatura jest naprawdę przyjemna i przede wszystkim dodatnia. Co w tym odcinku? Pokażę Wam, jak tegoroczna zima wyrządziła szkody tu mnie w ogrodzie, co dobrze przezimowało, bo też są takie rośliny, które nie doznały za dużo uszczerbku. Również pospacerujemy sobie po ogrodzie, pokażę Wam, co teraz kwitnie. No i oczywiście, co wykonuję, jakie prace ogrodowe. Zapraszam do oglądania odcinka. Taki pęd do przycięcia, tu jest zielony, tak, a tu jest taki brązowy i zacznie chorować, albo w ogóle nie wypuścić, wysuszyć, więc nad zdrowym oczkiem tu akurat sobie przytnę w tym miejscu. O. I tu już mam do zdrowej tkanki przycięte. Tutaj w ubiegłym roku miałam odłożony pęd i on puścił nowe, już widać nawet liście. I tu właśnie obetnę już teraz ten pęd, dlatego że tu jest bardzo ładnie się rozwija, a tutaj i tak bardzo muszę mocno przyciąć ze względu na to, że są zniszczone przez mróz i przez ten długo leżący śnieg gałęzie. No i powiem Wam, że bardzo mocno obcięłam, to tak jest jeden zielony pęd i ona odbije oczywiście, będzie bardziej kompaktowa. W tym roku wrzośce bardzo mi przymarzły. Tutaj obcinam, już mam ileś tych suchych wyciętych. Widzę, że tylko kilka gałązek ma kwiatostany. Mocno przytnę i zobaczymy, jak ona tam się zregeneruje. Tak, ale wycinam wszystkie suche, bo naprawdę w ubiegłych latach, na przykład gdy były zimy takie ostre, to wysuszały się tylko właściwie te kwiaty, pąki kwiatowe, a teraz tu wszystkie takie gałązki. No ale obetniemy i ona odbije, nowe pędy utworzy i się wzmocni. Tutaj fantastyczna roślina, darem biały variegata, jest dekoracyjny, bardzo dekoracyjny wiosną, gdy ma czerwone przyrosty. Im młodsze przyrosty też wtedy są bardziej takie czerwone, jaskrawo czerwone, natomiast latem ma liście pstrokate, zielono-białe i też bardzo dekoracyjne. Ogólnie bardzo polecam osobom, które tworzą dekoracje, na przykład wiosenne i brakuje im takich gałązek, które są bardzo też miękkie wczesną wiosną i mogą robić sobie do dekoracji wiosennych taki stelaż na przykład. Więc no, ta roślina też rośnie na podmokłych terenach, na suchych. Nie jest kapryśna i uważam, że warto ją mieć w ogrodzie. Tu zobaczcie, przychodziły zwierzęta, sarenki, zostawiały
po sobie ślady. Jadły bluszcz, bardzo mocno obcięły bluszcz. Tutaj co jakiś czas widzę ich odchody. A bluszcz naprawdę został tak przycięty, obgryziony, ale zima była ostra. No i dobrze, że cokolwiek mogły sobie zjeść, bo reszta była przykryte grubą pokrywą śniegu i nie szło nawet dojść do jakichś zielonych części. Zwierzęta obgryzały tylko listki, do których mogły sięgnąć. Tu zostały takie gołe pędy. Natomiast już wkrótce wypuszczą nowe listki, pędy i się zazieleni. Natomiast tu pod bluszczem zobaczmy, jak przezimowały cyklameny napolitańskie, bluszczolistne, i widzę, że one są tu zielone, czyli przezimowały. Obok jest jeszcze lód, który nie ma zamiaru topnieć, widzę, ale w nocy jeszcze temperatura spada poniżej zera, więc on tak łatwo się nie rozpuści. Ziemia tutaj jest jeszcze zamrożona, także to był test dla tych cyklamenów, bo one jeszcze takiej zimy nie miały. No zobaczymy, jak będą się rozwijać. Widzę, że listki są zielone. No i zobaczymy, czy będą kwitły i jak one będą dalej się rozwijać. Bluszcze, te bulwy miałam przykryte ścinkami, tutaj stój. Teraz odkryłam i zostało tylko trochę, nawet niektórych nie mogę wyrwać, dlatego że jest jeszcze ziemia tu skuta lodem, akurat tu jest więcej cienia. No i zostawiłam tylko takich kilka tutaj gałązek przy nich, tak żeby już miały dostęp powietrza, żeby też miały i ciepło, i światło, i żeby też nie pogniły, bo ostatnim razem, jeżeli tak oglądaliście moje odcinki, to miałam w doniczce i one mi tam po prostu zgniły. Więc tu musi być zdrenowana gleba przy nich i w tym wypadku już odkrywam, bo w dzień jest ciepło. Na całym trawniku, na całej działce właściwie są ich bobki. Taki mój patent na sprawdzenie, czy jeszcze żywa jest tkanka, to po prostu biorę paznokciem i widzę, czy ona jest zielona. Jeżeli brązowa, to znaczy, że niestety, ale tu trzeba obciąć. Tak, zresztą to widać też na oko, że ona ma inny też kolor, nie ma pączków, ale też możecie w ten sposób sprawdzić, czyli tak, tu troszeczkę paznokciem, widzę, że jest brązowa, jest jeszcze taka wilgotna, ale jest brązowa, czyli spokojnie można tu obciąć. Może nam się wydaje, że są zielone listki na końcach, czy może pod śniegiem tak się schowały, ale niestety one są martwe. I tutaj, jak wezmę paznokciem, jest taka zieleń, to znaczy, że jest żywy, więc to zostawię. Tutaj sobie zrobię takie wiązanki małe i one będą mi potrzebne później do przykrycia na przyszły rok. I tak kolejną.
Tutaj hortensja bukietowa, ona też bardzo dobrze przezimowała i w ogóle po niej nie widać, że jakieś szkody wyrządził mróz i śnieg, który leżał bardzo długo. Kwiatostany, zobaczcie, zasuszone są przepięknie i wyglądają tak, jakby to był początek grudnia, a nie połowa marca. Nie rozwiał ich wiatr, one są dalej takie zwarte, no ale oczywiście trzeba je przyciąć, żeby już puszczała świeże pędy, no i oczywiście tęsknimy za świeżymi listkami, świeżymi przyrostami. No, a także trzeba formować roślinę. Ja zdecydowanie ją tak zostawiam trochę luźno formuję, dlatego że idzie u mnie na wysokość i tworzy taką ścianę. Tak, bo pod spodem są inne rośliny, tutaj też róża, więc one sobie tu dobrze razem żyją, jak właśnie w ten sposób tnę. Będę obcinać teraz kolejną hortensję. Tutaj ona jest już wysoka, bardzo rozrośnięta, ale nie trzeba się schylać. Łatwo w ogóle się przycina hortensję. W porównaniu z różami to jest niebo a ziemia. Hortensje przyjemnie, nic nie czepia się. Pędy też łatwo się ścina, bo one nie są takie twarde. Więc naprawdę nie ma kolców, więc same zalety. No i rzeczywiście też bardzo piękna. No, róża jest królową, ale hortensje też są przepiękne. Część z tych pędów, które obcięłam, zostawiam do rozmnożenia. Oczywiście można rozmnożyć je latem, kiedy są półzdrewniałe sadzonki, ale można spróbować właśnie z tych zdrewniałych pędów. Ja je włożę na razie do wody, bo nie mam czasu na sadzenie. Teraz chcę wszystko ogarnąć w ogrodzie, a później posadzę je do ziemi. W ten sposób można zaoszczędzić i mieć sadzonki za darmo na koszt ziemi i waszej pracy, ale opłacać się na pewno będzie. Możecie również tych pędów użyć, jeżeli siejecie rzodkiewkę czy cokolwiek innego w ogródku, czy jakieś kwiatki. Możecie oznaczyć w tym takie jako znaczniki, gdzie są siane, a jednocześnie mogą się w ten sposób ukorzenić w ziemi. Polecam. Kiedyś tak to zrobiłam i się dziwiłam, że mi bardzo ładnie puściły korzonki, bo obok były podlewane nasiona i puściły właśnie z tych pędów nowe odnóżki. Jak one są przycinane corocznie, to mają te gałązki cieńsze i jest łatwiej je obciąć i są bardziej takie kompaktowe, bardziej gęste, sprawiają wrażenie takich, można formować w kształcie kuli, one ładniej wtedy się rozkrzewiają. I z tych obciętych gałązek będzie można zrobić odnóżki na nowe grządki. Zrobi się wsadzonki, więc no jest tego trochę. Co dobrze przezimowała i tu nad takimi mocnymi, silnymi pąkami wycinam, czyli zeschnięte te części do pąków, które są bardzo ładnie wykształcone i tutaj widać, że one naprawdę są silne, nie uszkodziła ich zima. Widzę, że były piękne pąki, ale są zeschnięte, odpadają. Więc nad tym pąkiem odcinam, który jest żywy. Więc tu wygląda na to, że te są żywe, nie chcę takich naciskać. Potem najwyżej można przyciąć. Tak samo tutaj.
Ten tylko zrozumie, że ciągle się wygrabia liście dębów. Jeśli ktoś ma dęby wokół działki, to na pewno zrozumie to ciągłe wygrabianie liści. Liście dębów bardzo długo się utrzymują na drzewach i też sukcesywnie, systematycznie opadają. Też nie zostawiam ich na ziemi, dlatego że rozkładają się bardzo trudno i rozkładając się zabierają środki odżywcze potrzebne roślinom. Dlatego składuję i kompostuję je w innym miejscu, a później jak już wytworzy się ziemia taka liściowa, to nawożę rośliny.